Witam Was bardzo serdecznie. Dziś pokażę Wam BlackBerry'ego 9090 Bolt. Telefon był produkowany w 2011 roku. No i wydaje mi się, że telefon był chyba słabo docenianym telefonikiem przez tutaj użytkowników. Tutaj spójrzcie, dość tutaj płaski telefonik, dość tutaj pięknie wszystko w nim wygląda. Sam bym go tutaj użytkował, gdyby to nie małe klawisze jego QWERTY, bo troszkę bym się tutaj strasznie wydaje mylił na każdym kroku pisania SMS-ów bądź wyszukiwania jakichś tutaj słów w naszym Google. Tutaj spójrzmy na tylnej ściance, widzimy aparat fotograficzny. W tym przypadku jest to 5-megapikselowy aparacik dość dobrej jakości, dioda, która wspomaga nasz aparat nocą i która służy jako funkcja latarki. U samej góry widzimy otwór na nasz główny głośnik. Na bocznej ściance otwór tutaj 3,5 jack na nasze słuchawki. Na drugiej bocznej ściance klawisze ściszenia, pogłaszania. Tu jest tak wszystko skonstruowane, że tych klawiszy nawet praktycznie nie widać. To mi się bardzo tutaj podoba w tym modelu. Później mamy spust aparatu naszego BlackBerry'ego. Na samym dole port ładowania i na nasze USB. Góra, tutaj klawisz blokujący naszą klawiaturkę. To mi się podoba w BlackBerry właśnie, że połączony jest klawisz wraz z tą całą obudową, taką tworzy jedność, a nie wystaje tutaj na zewnątrz naszej obudowy. To jest bardzo fajnie zrobione, przejrzyście i dość to elegancko wtedy wygląda. Tutaj na przedniej ściance widzimy otwór na nasz głośniczek od rozmów, czujnik pewnie światła i drugi, tutaj prawdopodobnie aparat do wideo rozmów, ale pewnie tutaj nie jestem. Tutaj dość wygodna klawiaturka, tylko tak mówię, że jest dość małych rozmiarów. Tutaj telefon posiada mysz optyczną i panel dotykowy w tym modelu telefoniku. Teraz sobie tutaj przejdziemy do naszej baterii. Bateria to tutaj JM1 i tu sobie zobaczymy, posiada dokładnie 1230 mAh i została wyprodukowana, tutaj widzimy Chiny. Tu jeszcze jakieś informacje naszego telefoniku na nalepce. Tutaj sobie zobaczymy sobie ostrość. BlackBerry 9790 i został wyprodukowany Tajwan. Tu jeszcze wspomnę o naszej karcie pamięci. Telefon obsługuje karty pamięci microSD do 32 GB. Tutaj duża pamięć jest możliwa w tym modelu do dyspozycji. I teraz sobie nasz telefon uruchomimy i zobaczymy jego tutaj podstawowe funkcje, no i wszystko co jest tutaj w środku. Tutaj nie wiem, czy telefon tutaj ma jakieś zwarcie, czy coś w tym stylu, bo jak włożę baterię, to z automatu nam się tutaj uruchamia. Nie wiem, czy to taki jest telefonik stworzony, tak to zostało stworzone, czy w ogóle jakiś ma problem właśnie z baterią. O, no i spójrzcie, tutaj włączył się tutaj automatycznie po włożeniu naszej baterii. Tutaj dość długo się telefon uruchamia, więc sobie poczekamy około 30 sekund, może więcej, chyba podobnie jak w moim tutaj systemie Windows. A ja Wam tak przy okazji tutaj powiem, że telefon posiada wbudowaną pamięć 8 GB. Tutaj mało który telefon tak posiada. Z tego co pamiętam, tak przychodzi na myśl mi tak na szybko, to Nokia N95 8 GB, Sony Ericsson W980 ten z klapką też posiada 8 GB wbudowane. No i pewnie jeszcze inne telefony, może Nokia N96, jakieś tam N97 mini, inne nowsze modele. Oczywiście tu mówię o telefonach klasycznych. Posiada on procesor 1 GHz i ma ramy 768 pewnie mega ramów. Tak to wygląda tutaj w skrócie tego BlackBerry'ego. Jest tutaj bardzo multimedialny. Tutaj na pewno posiada Wi-Fi, a sobie zobaczycie zaraz. Tutaj nam się zaloguje, to zobaczymy sobie jak to wygląda wszystko wewnętrznie tego telefoniku. Tutaj szkoda, że właśnie nie posiada tych większych klawiszy
klawiatury QWERTY, bo sobie bym go tutaj użytkował, bo dość ciekawy telefonik właśnie tej marki, który bardzo mi się spodobał. I jeszcze tutaj mogliby dodać tą ramkę aluminiową, to też byłoby naprawdę mega. Ale tak bez tego też naprawdę fajnie wygląda. Tylko telefon tutaj delikatny, wydaje mi się bardziej. Może nie jest tak bardzo delikatny, ale tutaj nie jest tak bardzo tutaj wytrzymało, jeśli tak upadał kilka razy ten model telefoniku. No już widzimy, będzie prawie koniec logowania się do naszego menu. Tutaj spojrzymy sobie, jak ten telefon jest piękny. To jest jeden z najładniejszych telefoników właśnie BlackBerry'ego, oczywiście moim zdaniem. No i sobie teraz spójrzmy, na sam dół sobie jedziemy. I tu mamy takie ukryte menu. Tutaj pierwsze co mamy wiadomości, później kontakty, nasza przeglądarka tutaj oryginalna, multimedia, tu widzimy nasze zdjęcia, wideo, kamera i podcasty, kalendarz, telefonik, zegar, aparacik. Tu sobie możemy takie zrobić przykładowe zdjęcie, bądź pokażę Wam, jak to wygląda. Tutaj spójrzcie, jak łapie zarąbiście tutaj ostrość w tym telefonie. Tutaj chyba samoczynnie nadłapie. Tu nie ma chyba autofokusa w klawiszu bocznym. Ale chyba jest, bo łapie. Jest. Chyba mi się wydaje, że jest, albo i nie ma. Tutaj bez ostrości spójrzcie, jak fajnie wyszło nam zdjęcie. Jeszcze tak jedno zrobimy może z ostrością, jak złapie. Oj, spójrzcie. Usuń, anuluj. No, zdjęcia robi naprawdę bardzo dobre. 5 megapikselowym aparacikiem. Ostrość jest bardzo dobra, tutaj autofokus łapie, jest wszystko ok, tak być powinno. Później mamy jakieś aplikację oryginalną BlackBerry'ego, YouTube. No, w tym przypadku pewnie YouTube tutaj nam nie działa w ogóle. Karty społecznościowe, Facebook. Tutaj Facebook może działać, ale pewnie nie jestem. Twitter nawet posiada komunikator, aplikacje. Tu ma tutaj dość dużo tych aplikacji. Telefon troszkę tutaj zaciąga mi Symbianem. Aplikacje, notatnik, zadania, kalkulator, pliki. Tu nagrywamy sobie nasze jakiś dźwięk. No i tutaj spójrzmy, kompas, ochrona haseł. Tu też widziałem jakieś pliki. Aha, tu mamy wszystkie pliki nasze. Pewnie nasze pamięci, nasze karty pamięci. I nasze gierki. Może sobie wejdziemy w nasze gierki. Pierwsza gierka. Tutaj sterujemy tylko tą myszą tutaj optyczną. Tutaj podobnie jak w Nokii mojej, którą obsługuję dość często, Nokii E72, ta mysz optyczna jest dość czuła. Tam mogę sobie ustawić tą mysz optyczną, żeby była wolniejsza, bardzo precyzyjna. To nawet nie wiem, czy taka obsługa tej myszy jest, ale prawdopodobnie też będzie w ustawieniach gdzieś sobie, gdybyśmy poszukali sobie, na pewno jest. Tu sobie wychodzimy i wchodzimy w drugą gierkę. Tu jest taka bardziej gierka, wydaje mi się, coś strategicznego, nie. Tu chyba wyszukujemy tą całą nazwę po prawej stronie, Submit, chyba tak. I szukamy ją w literkach. My sobie z tego wychodzimy. My sobie z tego wychodzimy i jedziemy dalej. Tutaj nasze ustawienia. No i tutaj spójrzmy. Mamy nasze dzwonki i powiadomienia. Tutaj dzwonek
Tu możemy sobie chyba poszukać nasze dzwonki oryginalne. I tak sobie właśnie zrobimy. Wchodzimy sobie, o i tu mamy wszystkie dzwonki. Tutaj spójrzmy, od samej góry sobie pojedziemy. Posłuchamy. Tutaj jak słyszeliście, jeśli chodzi o głośność naszego dzwonka, jest dość tutaj cichy, ale dość dobra tutaj jakość na naszym głównym głośniku. Na tutaj sieci spójrzmy sobie, sieci komórkowej, tu sobie możemy ustawić, mamy do wyboru sieć tylko 3G, 2G i 3G bądź 2G połączoną. Tutaj 2G to GPRS. Tak to wygląda. Sieć Wi-Fi. Tu mamy połączenia przez Bluetooth. I co ciekawe, telefon tutaj obsługuje NFC. To jest to, jak znacie dobrze, z tych telefonów dotykowych nowszych, w tych usługach, które możemy płacić tutaj zbliżeniowo. Tu pewnie jest na tylnej klapce, pewnie na pewno, bo gdzieby indziej tutaj mogłaby być. Bardzo tutaj ciekawe, czy w ogóle w tym telefoniku jeszcze to jest obsługiwane, czy w ogóle dałoby się korzystać z tego NFC w tym modelu telefoniku. Tutaj wyświetlanie naszego ekranu. Tutaj możemy sobie zmieniać ciągę. Tutaj o wiele więcej funkcji, jak na przykład w iPhone'ach czy tych Nokiach starszych. Język, urządzenie, tutaj pilny, niepilny, zarządzanie połączeniami, zabezpieczenia, dostępność, aplikacje innych producentów. No i dalej jedziemy sobie. Tutaj spójrzmy, mamy aplikację pogodową, konfiguracja, profile dźwięków, alarmów, zarządzaniami, połączeniami. Sieć komórkowa Wi-Fi, mobilny punkt Bluetooth. Tu nie mamy już nic ciekawego, jak widzimy. Zablokuj nasz telefonik i telefonik wyłącz całkowicie. Tutaj fajna funkcja, jak można się trochę poczuć jak w komputerze, że włączamy sobie nasz telefonik, czy tam w androidowych, czy nowszych telefonach dotykowych. I to raczej wszystko, jeśli chodzi o ten model telefoniku, o tego BlackBerry'ego 9790V. Tutaj może tak chaotycznie trochę wyszła ta recenzja, ale jak widzicie, tutaj najważniejsze chyba było tak obrazowe przypomnienie sobie tego modelu. Tak jak wspominałem, jest naprawdę bardzo pięknym telefonikiem, jak dla mnie oczywiście. Może dla Was, może Wam się to nie podoba ten model, ale dla mnie to jest cudeńko wymyślone przez BlackBerry'ego. Mój właśnie ulubiony model tej marki. I to wszystko w tym materiale. Dzięki za oglądanie tego filmiku. Zapraszam Cię również na kolejne moje filmiki z udziałem Nokii, Sonarsenów i innych telefonów klasycznych dotykowych. Więcej informacji odnośnie tego modelu sobie znajdziesz pod tym filmem. Ja oczywiście zachęcam Cię do subskrypcji mojego kanału, do zostawienia łapki w górę i komentarza pod tym filmem oraz do oglądania filmików w całości. Dzięki temu wspierasz mój kanał i moje filmy. Cześć.